Dziś mam przyjemność zaprezentować Wam mój gotowy produkt, jakim jest wzmacniacz na pasmo VHF o mocy 500 W. Krótka charakterystyka wzmacniacza. Tak jak powiedziałem, moc 500 W na pasmo 144 MHz. Jego dużą zaletą jest zintegrowany zasilacz 50V wbudowany wewnątrz urządzenia. Całość zamknięta została w obudowie wykonanej z aluminium, wycinanej laserowo według mojego projektu. Dodatkowo panel przedni wyposażony jest w wyświetlacz OLEDowy, który informuje nas o podstawowych parametrach wzmacniacza. Pod nim znajdują się diody sygnalizujące stany alarmowe. Wypalone logo, jak i wloty zimnego, chłodnego powietrza do chłodzenia. Włącznik zasilania i to wszystko. Prostota i myślę funkcjonalność w jednym. Blok mocy zbudowany jest na tranzystorze LDMOS. Jest to 600W, docelowo używam 600W tranzystora LDMOS, który z powodzeniem i bez trudności oddaje te 500 W na paśmie 144 MHz. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, później pokażemy wnętrze wzmacniacza. Tranzystor wraz z tak zwaną paletą położony jest na 12 mm grubości spliderze miedzianym, a to wszystko leży następnie na radiatorze aluminiowym i temperatury, jakie osiąga ten wzmacniacz, nie przekraczają 45-47 stopni przy ciągłej pracy, więc znakomicie sprawdza się nawet w łącznościach FT8. Wymiary zewnętrzne wzmacniacza to szerokość 30 cm, wysokość 16,5 cm i głębokość również 30 cm. Na panelu tylnym od razu rzuca się w oczy 120 mm wentylator, który ma zapewnić dobry przewiew powietrza, dobre chłodzenie przez całą budowę zarówno bloku mocy, jak i wbudowanego zasilacza. Zasilanie 230V sieciowe, duże udogodnienie według mnie, ponieważ nie musimy mieć zewnętrznego zasilacza. Dla mnie był to priorytet, aby zasilacz był w środku. Jest to duże udogodnienie, wygoda, prostota. Podpinamy tylko kabel sieciowy i działamy. Z tyłu mamy również gniazdo PTT na złącze RCA. Musimy sobie wyprowadzić odpowiednio z naszego transceivera sygnał sterujący, sygnał wejściowy. Z naszego transceivera maksymalnie możemy użyć 30 W. Należy o tym pamiętać, ponieważ LDMOS jest bardzo czuły na przesterowanie na wejściu i nie wybacza błędów. Natomiast na wyjściu mamy już 500 W. W środku zobaczymy za chwilę, jak to jest rozwiązane. Gniazda UC1 z powodzeniem na pasmo VHF wystarczają. Tak jak wspominałem, dodatkowo wentylator 80 mm jest zamontowany na podłodze urządzenia. On nawiewa zimne powietrze na radiator aluminiowy, a ten radiator 120 mm z tyłu wyciąga ciepłe powietrze. Ten sposób, to rozwiązanie chłodzenia bardzo mi się sprawdziło i potwierdziło, że działa to zgodnie z moimi zamysłami. Specjalnie do tego wzmacniacza zaprojektowałem kilka płytek. Tutaj akurat mamy płytkę protektora, który czuwa nad SWR-em, prądem nadmiernym zasilacza, jak i zbyt dużą mocą i błyskawicznie odcina zasilanie. Tu natomiast mamy płytkę podwójną, ponieważ tu mamy sekwenser, który z pewnym opóźnieniem po wciśnięciu PTT załącza nam najpierw przekaźniki gniazd wyjściowych, a następnie dopiero załącza po kilkudziesięciu milisekundach zasilanie biasu na nasz tranzystora. Wszystko po to, żeby na gorąco nie przełączać przekaźników wyjściowych, żeby ochronić nasz tranzystor. Z drugiej strony mamy sterownik wentylatora, który czuwa nad prędkością obrotową wentylatorów. Zwiększają sobie automatycznie wraz z rosnącą temperaturą.
Dlaczego zastosowanie takiego układu analogowego? Ponieważ jest on niezawodny. Zastosowanie włącznika BTS 585 gwarantuje, że w bardzo krótkim czasie jest odcinane napięcie zasilania, tak aby uchronić tranzystor. Sprawdza się to rozwiązanie w wielu komercyjnych urządzeniach, więc ja również je tutaj zastosowałem. Wnętrze naszego wzmacniacza skrywa wentylator 120 mm, blok mocy, gdzie splitter stanowi 12 mm grubości płaskownik miedziany, następnie radiator aluminiowy. Za przełączanie wejść i wyjść odpowiadają dwa koaksjalne 50-ohmowe przełączniki antenowe japońskiej firmy. Zintegrowany zasilacz 50 V do zasilania. Układ protektora, który czuwa nad zabezpieczeniem przeciw zwiększonemu SWR-owi, zbyt dużemu poborowi prądu, jak i zbyt dużej mocy wyjściowej. Sekwenser PTT wraz ze sterownikiem wentylatora jednego na tylnej ściance i jeszcze dno pod aluminiowym radiatorem skrywa dodatkowy 80 mm wentylator, który nadmuchuje od spodu zimne powietrze. Z przodu jeszcze mamy sterownik wyświetlacza, tak zwany kontroler OLED-a i wszystko jest zamknięte oczywiście w obudowie aluminiowej. Ok, sprawdźmy sobie zatem, jak działa nasz wzmacniacz w realnym zestawieniu, czyli pod anteną. Załączamy sobie zasilanie. Przywitał nas w trybie RX. Mamy na wyświetlaczu OLED-owym informację, że jesteśmy na odbiorze i podawana jest aktualna temperatura spreadera. Ważne jest tutaj, że ta temperatura, która jest wyświetlana, to jest temperatura miedzianego spreadera. Czujnik jest umieszczony zaraz poniżej tranzystora mocy, więc jak najbliżej niego, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się tam dzieje. W tym momencie nie słychać w ogóle wentylatorów, ponieważ temperatura jest dość niska. One albo się kręcą, tak, bardzo powoli działają. One wraz z narastaniem temperatury będą się aktywować i zwiększać swoją prędkość. Ok, co się dzieje, gdy wciśniemy PTT na naszym wzmacniaczu? Przechodzimy w tryb nadawania. Mamy tutaj informację TX, aktualna moc, SWR, podawana jest informacja, że jest ok, temperatura nadal jest wyświetlana, aktualna, prąd drenu, co można sobie łatwo obliczyć, jaki prąd pobierany jest przez nasz układ, ponieważ jeżeli przemnożymy go przez 50 V, mamy moc doprowadzoną i łatwo wyliczyć sprawność. Sprawność tego wzmacniacza wynosi około 70%, więc bardzo wysoko. Ten bar graf poniżej, który na razie jest czarny, to jest moc wyświetlana graficznie, nie tylko cyfrowo, tak jak u góry. I licznik TOT, czyli po 3 minutach informuje nas dźwiękowo, że przekroczyliśmy czas. Inne alarmy również są aktywowane dźwiękowo i dają nam informację dźwiękową o przekroczeniu parametrów i załączeniu alarmu. Ok, przeszliśmy sobie teraz na modulację FM. Mamy moc sterującą z radia 2,5 W. Przy 2,5 W na wyjściu mamy 70 W około i powoli sobie zwiększam. 200, 300, 400 i zamykamy szafę 500 W. Przy przekroczeniu mocy powyżej 520 W, jak słychać, generowany jest sygnał i mamy alarm, że moc jest za wysoka. Zostańmy przy tych 500 W. Jak widać było, pobierał moc około 15,5 A. Teraz przechodzimy sobie na modulację SSB i zobaczmy, jak modulacja SSB
wygląda oddawanie mocy. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Test. Test, test, test. 1, 2, 1, 2, 3. Jesteśmy na zakresie 1,5 kW. Sprawdźmy. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Test, test. 1, 2, 3. I jak widać, nawet po takich próbach, gdzie 500 W sobie nadawaliśmy, co prawda krótko, bo krótko, ale temperatura wzrosła zaledwie do 28 stopni i bardzo szybko leci w dół. Ja już słyszę wentylatory, że się uaktywniły i zbijają sobie spokojnie temperaturę w dół. Podczas tego, co ja mówię, już 1/10 zeszła w dół, a nawet 2, także wszystko działa poprawnie. I tym, myślę, zakończymy sobie prezentację tego wzmacniacza. Bardzo się cieszę, że temat został ukończony, projekt zakończony. Mam już opracowane dokładnie wszystkie elementy, płytki, obudowa, wyświetlacz, oprogramowanie do niego, więc mam pełne, kompletne rozwiązanie, które sprawdzone jest w boju, w testach. Jeżeli ktoś jest chętny, zainteresowany tym wzmacniaczem, proszę o kontakt na maila, a tymczasem pozdrawiam serdecznie i dziękuję za poświęcony czas i chwilę. Trzymajcie się, hej, cześć.